tym odcinku m.in. odświeżona wersja trzeciej części Metal Gear Solid już w tym roku, Konami i Virtuos uchylają rąbka tajemnicy, Stalker 2 tylko na Xboxach i PC-tach, czy posiadacze PlayStation 5 zagrają w hit od GSC Game World? Dodatkowo PlayStation stawia na współpracę, więcej świetnych gier od zewnętrznych studiów, South of Midnight, nowy gameplay i współpraca z mistrzami animacji poklatkowej, Path of Exile 2, hakerzy kradną cenne przedmioty, czy twórcy poradzą sobie z problemem? Ponadto legendarny producent powraca z nowym handheldem, Atari Game Station Go, konsola dla miłośników retro, a na koniec największe premiery na najbliższe miesiące, zestawienie najciekawszych gier na styczeń i luty. Ja jestem Heaven i zapraszam Cię, drogi widzu, na moje gamingowe podsumowanie tygodnia. Zaczynamy! Początek stycznia przyniósł nam bardzo dobre wieści na temat odświeżonej trzeciej części przygód Snake'a. Wygląda na to, że najnowszy Metal Gear Solid Delta Snake Eater ukaże się w 2025 roku. Konami i Virtuos do tej pory nie chcieli zdradzać daty premiery remake'u Metal Gear Solid 3. Jednak w ostatnim wywiadzie dla serwisu 4Gamer producent Noriaki Okamura zasugerował, że premiera gry w 2025 roku jest jednym z priorytetów studia. Okamura podkreślił, że zespół chce dostarczyć fanom dopracowanego i wysokiej jakości remake'u. Virtuos nie tylko odświeża grafikę, ale również wprowadza nowe systemy, aby gra spełniała oczekiwania współczesnych graczy. Fani z niecierpliwością czekają na powrót do kultowego Snake Eater. Miejmy nadzieję, że premiera w tym roku faktycznie dojdzie do skutku i będziemy mogli ponownie zanurzyć się w świecie szpiegowskich intryg. PlayStation zapowiada kontynuację współpracy z zewnętrznymi studiami. To oznacza, że możemy spodziewać się jeszcze więcej świetnych gier na PlayStation 5. Herman Hulst, jeden z szefów PlayStation, potwierdził w ostatnim wywiadzie, że współpraca z zewnętrznymi deweloperami okazała się strzałem w dziesiątkę. Sony zamierza kontynuować tę strategię i zapewnić graczom dostęp do szerokiej gamy gier od najlepszych twórców na świecie. Hulst podkreślił, że PlayStation chce rozszerzać swoje portfolio o nowe gatunki i typy gier, a współpraca z zewnętrznymi studiami pozwala im na osiągnięcie tego celu. W wywiadzie dla Famitsu wspomniał o sukcesie gier takich jak Rise of the Ronin od Team Ninja czy Stellar Blade od Shift Up, które powstały dzięki współpracy z zewnętrznymi partnerami. Sony wspiera również niezależne zespoły z Chin i Indii poprzez programy China i India Hero Project. Dla nas jako graczy to jak najbardziej świetna wiadomość, ponieważ możemy spodziewać się jeszcze więcej ekskluzywnych gier od utalentowanych zespołów z całego świata. Jeśli mieliście nadzieję na zapowiedź najnowszej części Stalkera na konsolę Sony, to niestety, ale muszę Was zmartwić. Póki co twórcy skupiają się wyłącznie na wersjach na Xboxy i PC-ty. Choć Stalker 2 zadebiutował z wielkim sukcesem w listopadzie, to na razie jest dostępny tylko na Xboxach serii X i S i komputerach osobistych. Wiele osób miało nadzieję na szybkie wydanie gry na PlayStation 5, ale jak na razie chyba nic z tego. W wywiadzie dla Tech4Gamers dyrektor do spraw gier w GSC Game World Leugen Gregorowicz powiedział wprost, że studio nie pracuje nad wersją na PS5. Skupiają się oni całkowicie na rozwoju i wspieraniu wydań na Xboxach i PC-tach. Grigorowicz zaprzeczył również pogłoskom o 3-miesięcznej ekskluzywności gry na Xboxach. Na razie nie ma żadnych planów dotyczących wydania Stalkera 2 na PlayStation 5. Oczywiście sytuacja w przyszłości pewnie się zmieni i za jakiś czas doczekamy się wersji na konsolę Sony, póki co jednak musimy uzbroić się w cierpliwość. South of Midnight, przygodowa gra akcji od twórców We Happy Few, ponownie przyciąga uwagę. Tym razem twórcy pokazali krótki fragment rozgrywki i zdradzili, że współpracują ze studiem animacji poklatkowej. Na opublikowanym wideo możemy zobaczyć walkę głównej bohaterki Hazel z potworem. Walka wygląda dynamicznie i przypomina trochę tę z kina Breach of the Spirits. Twórcy zapewniają, że wraz z postępami w grze będziemy mogli ulepszać umiejętności Hazel i zdobywać nowe moce. Co ciekawe, do pracy nad South of the Midnight zaangażowano studio animacji poklatkowej Clyde Henry Productions. To znane studio z Montrealu, które specjalizuje się w zawiłych, niesamowitych i kapryśnie mrocznych kreacjach. Współpraca ma na celu ulepszenie ręcznie wykonanego stylu artystycznego gry. South of the Midnight zapowiada się naprawdę obiecująco. Piękna oprawa graficzna, ciekawa historia i dynamiczna rozgrywka to tylko niektóre z atutów tej produkcji. Gra ukaże się w tym roku na komputerach osobistych i Xboxach serii X i S, a w dniu premiery trafi także do Game Passa. Gracze Path of Exile 2 padają ofiarą hakerów. Złodzieje włamują się na konta i kradną najcenniejsze przedmioty. Twórcy gry próbują rozwiązać problem, ale na razie nie są w stanie odzyskać skradzionych dóbr. Hakerzy znaleźli sposób na obejście zabezpieczeń i kradną cenne przedmioty z kont graczy. Problem dotyczy zarówno kont Steam, jak i samodzielnego klienta gry.
Hakerzy potrafią obejść weryfikację dwuetapową i wyczyścić ekwipunek z najbardziej wartościowych przedmiotów takich jak Divine Orb. Grinding Gear Games zapewniło, że pracuje nad rozwiązaniem problemu, ale na razie nie jest w stanie przywrócić skradzionych przedmiotów. Gracze są zmuszeni do ponownego grindowania, aby odzyskać utracone itemki. Najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest to, że nie wiadomo, jak dokładnie dochodzi do tych włamań. Niektórzy gracze twierdzą, że zmienili hasła i adresy e-mail, a mimo to padli ofiarą hakerów. Wygląda na to, że luka w zabezpieczeniach może być poważniejsza niż nam się wydaje. Społeczność Path of Exile 2 jest zaniepokojona zaistniałą sytuacją. Gracze domagają się od twórców wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, zwłaszcza w przypadku samodzielnego klienta gry, który nawet nie posiada weryfikacji dwuetapowej. Cóż, miejmy nadzieję, że Grinding Gear Games szybko upora się z problemem i hakerzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, a wy w międzyczasie postarajcie się po prostu zachować szczególną ostrożność. Atari, legendarny producent gier wideo, powraca z nową konsolą przenośną. Na targach Consumer Electronics Show 2025 firma zaprezentuje Atari Game Station Go, handhelda stworzonego we współpracy z My Arcade Retro. Urządzenie ma być skierowane do miłośników gier retro i zaoferuje dostęp do bogatej biblioteki klasycznych tytułów, w tym tych z katalogu Intellivision, który Atari niedawno nabyło. Urządzenie jest o tyle ciekawe, że oprócz standardowych przycisków Game Station Go posiada również trackball, paddle i klawiaturę, więc łączy w sobie funkcje kilku klasycznych kontrolerów. Dzięki temu będziemy mogli cieszyć się szeroką gamą gier, w tym takimi klasykami jak Centipede, Missile Command czy Breakout. Handheld jest finalną wersją projektu, który Atari zaprezentowało już rok temu. Wtedy konsola nosiła nazwę Atari Game Station Portable i miała ukazać się w czwartym kwartale ubiegłego roku. Teraz wiemy, że premiera odbędzie się na targach Consumer Electronics Show 2025. Osobiście jestem bardzo ciekaw, co Atari pokaże nam na zbliżających się targach, bo konsolka może okazać się nie lada gratką dla miłośników retro, którzy z sentymentem wspominają klasyczne gry tego kultowego producenta. Tak, ja wiem, może i początek roku nie jest zbyt obfity w jakiekolwiek newsy i zapowiedzi powodujące opad szczęki, ale to wcale nie oznacza, że nie będziemy mieli w co grać, wręcz przeciwnie. Pierwsze miesiące 2025 roku zapowiadają się dla nas graczy nad wyraz obficie, a na dowód tego zapraszam Was na małe zestawienie gier, w które zagramy już w najbliższym czasie. Nasze zestawienie otworzy Freedom Wars Remastered, odnowiona wersja bardzo dobrej gry Action RPG, która pierwotnie ukazała się na PlayStation Vita w 2014 roku. Akcja gry toczy się w dystopijnej przyszłości, gdzie ludzkość żyje w zamkniętych miastach więzieniach zwanych panoptikonami. Wcielamy się w skazańca, który musi walczyć o skrócenie swojego milionowego wyroku. Naszym głównym narzędziem jest cierń, urządzenie przypominające hak, które pozwala nam poruszać się po polu walki i chwytać wrogów. We Freedom Wars Remastered czekają na nas dynamiczne walki z gigantycznymi mechanicznymi potworami, rozbudowany system craftingu i ulepszenia broni, a także wciągająca fabuła z elementami skradankowymi. Gra oferuje tryb single player i co-op dla maksymalnie 8 graczy. W remasterze znajdziemy również ulepszoną grafikę, nowe poziomy trudności i usprawnione sterowanie. Premiera Freedom Wars Remastered odbędzie się 10 stycznia. Kolejnym tytułem wartym zainteresowania będzie Aloft, sandboxowa gra survivalowa, w której trafimy do fantastycznego świata zniszczonego przez wieczny huragan. Naszym zadaniem jest przetrwanie na jednej z lewitujących wysp i odkrycie tajemnic przeszłości. W grze możemy swobodnie eksplorować świat, gromadzić zasoby, budować bazę i wytwarzać przedmioty. Możemy również łączyć wyspy za pomocą mostów i tyrolek, a także budować żagle i sterować nimi, aby poruszać się między skrawkami lądu. Aloft oferuje tryb single player i co-op dla maksymalnie 8 graczy. Tytuł posiada również edytor, w którym możemy tworzyć własne wyspy i dzielić się nim ze znajomymi. Premiera Aloft we wczesnym dostępie odbędzie się już 15 stycznia na komputerach osobistych. Dzień później, bo 16 stycznia swoją premierę będzie miało Donkey Kong Country Returns HD, zremasterowana wersja klasycznej platformówki z 2010 roku. Donkey Kong Country Returns HD to odświeżona wersja gry, która pierwotnie ukazała się na Wii, a później na Nintendo 3DS. Tym razem za remaster odpowiada polskie studio Forever Entertainment, znane z odświeżenia takich klasyków jak Panzer Dragoon czy The House of the Dead. W tej znanej produkcji wcielamy się oczywiście w Donkey Konga i Diddy Konga, którzy muszą odzyskać skradzione banany z rąk złowrogich Tixów. Czeka nas mnóstwo skakania, omijania przeszkód i walki z przeciwnikami. Remaster oferuje odświeżoną grafikę w wyższej rozdzielczości, a także dodatkowe poziomy z wersji na 3DS-a. Gra pojawi się oczywiście wyłącznie na Nintendo Switch. Tego samego dnia na nudę nie będą mogli narzekać wszyscy fani samochodów, bowiem do Early Access na Steamie wejdzie Assetto Corsa Evo, kontynuacja realistycznej gry wyścigowej od Kunos Simulazioni. Assetto Corsa Evo to trzecia odsłona popularnej serii symulatorów wyścigowych. Gra oferuje jeszcze bardziej realistyczny model jazdy, szeroki wybór licencjonowanych samochodów i tras, a także wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości.
W EVO twórcy skupili się na udoskonaleniu fizyki pojazdów i odtworzeniu zmieniających się warunków na torze. W grze znajdziemy samochody od takich producentów jak Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini czy Porsche. Assetto Corsa EVO działa na autorskim silniku studia Kunos Simulazioni, który zapewni wysoką jakość grafiki i realistyczne wrażenia z jazdy. Po wyjściu z Early Access gra ma również oferować pełne wsparcie dla modów. Premiera Assetto Corsa EVO w Early Access już 16 stycznia, póki co tylko na komputerach osobistych. Przechodzimy do 17 stycznia. Tę datę powinni zapamiętać wszyscy wielbiciele kultowej serii Dynasty Warriors. Dynasty Warriors Origins to gra akcji typu slasher z elementami taktycznymi osadzona w realiach starożytnych Chin. Wcielamy się w bezimiennego wojownika, który musi odnaleźć się w chaosie wojny domowej i wpłynąć na jej losy. W grze po raz pierwszy w historii cyklu stworzymy własnego bohatera i poprowadzimy go do walki w epoce Trzech Królestw. Na polu bitwy będziemy brać udział w wielkich starciach z udziałem setek jednostek, a oprócz efektownej walki wręcz będziemy również wydawać rozkazy naszym oddziałom i wykorzystywać taktyczne umiejętności, aby pokonać przeciwnika. W tytuł zagramy na komputerach osobistych, PlayStation 5 i Xboxach serii X i S. 6 dni później swoją premierę będzie miał tytuł, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Final Fantasy VII Rebirth, kontynuacja rewelacyjnego remake'u 7, zadebiutuje na PC-tach już 23 stycznia. Final Fantasy VII Rebirth to druga część trylogii remake'ów kultowego już Final Fantasy VII. Gra kontynuuje historię Clouda i jego przyjaciół, którzy opuszczają Midgar i wyruszają w podróż po świecie. W Rebirth czeka nas otwarty świat, mnóstwo zadań do wykonania, rozbudowany system rozwoju postaci i oczywiście epickie walki z przeciwnikami. System walki łączy elementy zręcznościowe z taktycznymi, pozwalając na dynamiczne i efektowne starcia. Gra zadebiutowała na PlayStation 5 w lutym 2024 roku i spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. No a teraz przyszedł w końcu czas, aby gracze PC-towi mogli zanurzyć się w tym fantastycznym świecie. Kolejną ciekawą pozycją na naszej liście będzie bez wątpienia Eternal Strands. To przygodowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby, która zabierze nas do baśniowej krainy pełnej magicznych stworzeń i niebezpieczeństw. Wcielamy się w Bryn, tkaczkę potrafiącą kontrolować żywioły, która wyrusza w podróż, aby odzyskać ojczyznę swojego ludu. W grze czeka nas eksploracja różnorodnych krain, walka z gigantycznymi potworami i mechanicznymi konstrukcjami, a także rozwiązywanie zagadek i wykonywanie zadań. Bryn wykorzystuje w walce broń białą i magiczne moce, dzięki którym może kontrolować np. lód, ogień czy telekinezę. Eternal Strands zapowiada się naprawdę ciekawie. Piękna oprawa graficzna, dynamiczny system walki i intrygująca fabuła sprawiają, że gra może okazać się jednym z hitów początku 2025 roku. Premiera 28 stycznia na PC-tach, PlayStation 5 i Xboxach serii X i S. Pierwszy miesiąc tego roku zamyka kolejna genialna produkcja, tym razem ze świata Marvela. Mowa oczywiście o Marvel's Spider-Man 2, hitowej grze od Insomniac Games, która zadebiutuje na PC-tach już 30 stycznia. Marvel's Spider-Man 2 to kontynuacja bestsellerowej serii gier o przygodach Człowieka-Pająka. W tej części wcielamy się zarówno w Petera Parkera, jak i Milesa Moralesa, którzy muszą zmierzyć się z nowymi zagrożeniami czyhającymi na Nowy Jork. W grze czeka nas otwarty świat, mnóstwo zadań do wykonania, rozbudowany system walki i oczywiście epickie starcia z kultowymi złoczyńcami, takimi jak Venom czy Kraven Łowca. Luty to prawdziwy wysyp świetnych gier, a pierwszą z nich będzie oczywiście nic innego jak Kingdom Come Deliverance 2, sequel gry z 2018 roku, która zachwyciła graczy wiernym odwzorowaniem średniowiecza i rozbudowaną mechaniką RPG. W drugiej części ponownie wcielamy się w Henryka, który tym razem wplątuje się w intrygę na większą skalę. W Kingdom Come Deliverance 2 czeka nas otwarty świat dwukrotnie większy niż w pierwszej części, nowe lokacje, w tym miasto Kutna Hora, ulepszony system walki, rozbudowany system rozwoju postaci i wiele więcej. Gra oferuje ponad 5 godzin filmów przerywnikowych, realistyczne starcia z użyciem różnych rodzajów broni, w tym kurz i broni palnej, a także mnóstwo zadań pobocznych i aktywności. Premiera Kingdom Come już 4 lutego na komputerach osobistych, PlayStation 5 i Xboxach serii X i S. 11 luty to długo wyczekiwana 7. odsłona kultowej serii strategii Cywilizacja. Tym razem twórcy z Firaxis Games postanowili porządnie namieszać w sprawdzonej formule. W produkcji będziemy prowadzić naszą cywilizację przez 3 epoki: antyku, odkryć i nowożytną. Na końcu każdej z epok nasza cywilizacja upadnie, a my będziemy musieli wybrać nową, która powstanie na jej gruzach. Oprócz tej rewolucyjnej zmiany, Cywilizacja 7 wprowadza wiele innych nowości. Zwycięstwo możemy osiągnąć na 4 sposoby: militarnie, ekonomicznie, dyplomatycznie lub naukowo. Liderzy nie są już związani z konkretnymi cywilizacjami, a w grze pojawią się fabularyzowane wydarzenia, które wpłyną na losy naszego imperium. Tytuł zapowiada się naprawdę obiecująco. Nowe mechaniki, ulepszenia i zmiany sprawiają, że gra może okazać się najlepszą odsłoną w historii serii. Czy faktycznie tak będzie? Przekonamy się już za kilka tygodni.
Marki Assassin's Creed od Ubisoftu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W najnowszej odsłonie serii o podtytule Shadows trafimy do feudalnej Japonii, gdzie wcielimy się w dwie grywalne postacie – Shinobi Naoe i czarnoskórego samuraja Yasuke. Akcja Assassin's Creed Shadows rozgrywa się w XVI wieku w późnym okresie Sengoku. W tym czasie Japonia przechodzi proces zjednoczenia, a my stajemy się świadkami wielkich zmian społecznych i politycznych. W Shadows będziemy mogli swobodnie przełączać się między Naoe i Yasuke. Każda z tych postaci ma unikalne umiejętności i styl walki. Naoe jest zwinną shinobi, która specjalizuje się w skradaniu i cichym zabijaniu, a z kolei Yasuke to potężny samuraj, który w walce stawia na siłę i brutalność. W grze czeka nas oczywiście otwarty świat o rozmiarach porównywalnych z Egiptem z Assassin's Creed Origins. Do dyspozycji twórcy oddadzą nam 3 regiony Japonii – Arima, Iga i Omi. W grze zaimplementowano również zmienne warunki pogodowe i pory roku, które wpłyną na rozgrywkę. Premiera gry już 14 lutego na komputerach osobistych i konsolach nowej generacji. Kilka dni później na naszych dyskach wyląduje Evolved, pierwszoosobowy RPG akcji osadzony w uniwersum Pillars of Eternity. Tym razem twórcy zabierają nas do krainy znanej jako Żywe Ziemie, gdzie wcielamy się w wysłannika Imperium Aedry i badamy tajemniczą plagę. W Evolved czeka nas eksploracja różnorodnych lokacji, walka z potworami i wykonywanie zadań. Na naszej dyspozycji będzie magia, broń biała i broń dystansowa. Po drodze spotkamy również potencjalnych towarzyszy, którzy mogą do nas dołączyć. Gra zaoferuje rozbudowany system rozwoju postaci i ciekawą fabułę. Premiera tej wyczekiwanej produkcji już 18 lutego na PC-tach i Xboxach serii X i S, a dodatkowo tytuł będzie również dostępny od dnia premiery w Game Passie. Tego samego dnia miłośnicy chyba najsłynniejszej pani archeolog na świecie będą mogli przypomnieć sobie kolejne 3 odsłony kultowej serii Tomb Raider. Po sukcesie pierwszej zremasterowanej trylogii Aspyr Media i Crystal Dynamics ponownie łączą siły, aby odświeżyć kolejne 3 części przygód Lara Croft. W najnowszej odsłonie znajdziemy odświeżone wersje gier Tomb Raider The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles i Tomb Raider The Angel of Darkness. W tych 3 grach Lara przemierza różne zakątki świata od Egiptu przez Rzym aż po Paryż. Czekają na nią wyzwania platformowe, zagadki logiczne i walki z przeciwnikami. Każda z gier wprowadza również nowe elementy mechaniki, takie jak wspinaczka po słupach czy chodzenie po linach. Remaster zaoferuje odświeżoną grafikę z nowymi modelami postaci i teksturami, a także opcjonalne współczesne sterowanie. Tak jak w poprzedniej części będziemy mogli również w dowolnym momencie przełączać się na oryginalną oprawę wizualną. Premiera gry zaplanowana jest na 14 lutego na komputerach osobistych oraz konsolach starej i nowej generacji. Na naszej liście nie mogło zabraknąć także najnowszej gry ze świata Yakuzy, czyli Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Tym razem Goro Majima, były członek Yakuzy, budzi się na hawajskiej plaży z amnezją. Nie pamięta kim jest, więc postanawia zostać piratem i wyruszyć na poszukiwanie swojej przeszłości. W podróży towarzyszy mu młody chłopiec o imieniu Noah, a z czasem dołączają do niego kolejni członkowie załogi. W Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii czeka nas mnóstwo atrakcji. Będziemy eksplorować różne wyspy, walczyć z piratami, a także brać udział w bitwach morskich. Majima może walczyć w 2 stylach: wściekły pies i pirat, co daje nam wiele możliwości w walce. Gra zaoferuje również mnóstwo zadań pobocznych i aktywności, które umilą nam czas między głównym wątkiem fabularnym. Premiera Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii już 20 lutego na PC-tach, a dzień później tytuł zadebiutuje także na konsolach. Ostatni dzień tego miesiąca, zamykający równocześnie nasze zestawienie, to premiera Monster Hunter Wilds. W najnowszej odsłonie wcielimy się w łowcę, który musi zbadać tajemnice zakazanych ziem i ochronić ich mieszkańców przed zagrożeniami. Czeka nas eksploracja różnorodnych środowisk, od pustyń przez mroczne lasy, aż na sawannach kończąc. W grze będziemy polować na całą gamę najróżniejszych stworzeń, w tym nowe gatunki i potężne potwory szczytowe. Do walki możemy wykorzystać szeroki arsenał broni białej i dystansowej, a także tryb skupienia, który pozwala na precyzyjne celowanie w słabe punkty przeciwników. Monster Hunter Wilds zadebiutuje już 28 lutego na PC-tach PlayStation 5 i Xboxach serii X i S. Gotowi na polowanie? I tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie po sobie łapkę w górę i komentarz. Bardzo gorąco zachęcam również do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Ja zapraszam na kolejny odcinek mojego podsumowania w przyszły poniedziałek o godzinie 9. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia niebawem. Cześć!